Africa Twin. Sama nazwa to legenda. Maszyna, która siedziała mi w głowie od lat. No i ta słynna skrzynia DCT. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Rewolucja czy koniec prawdziwego motocykla? Oto jest pytanie. Dziś sam się o tym przekonam. A co jeśli to wszystko okaże się wielką pomyłką? Stoisz przed motocyklem, który zawsze ci się marzył. I czujesz głównie strach przed rozczarowaniem. Afryka dzika, dawno odkryta. Zapraszam na film. Witajcie, mamy to. Afryka. Zawsze mi się Afryki marzyły, żeby się przejechać. Te starsze mi się podobały. Nawet nie wiedziałem, że taką nówką sztuką będę mógł się przejechać. I to jest, kurde, mój pierwszy litr. Pierwsza Honda i pierwszy automat, jak widzicie. No tu kolega BMW upala. Także ciekawe rzeczy. Tak się odpala sprzęta. Patrzcie to, hamulec ręczny tu jest, czaicie, w motorze. Tak się zwalnia, tak się zaciąga. Jakoś co? O. Dobra, wrzucamy bieg i jedziemy. Pierwsze wrażenie, jak wsiadłem na ten motocykl, to wygląda na większy. Jak się wsiada, nie czuć tak tej wagi. On chyba waży bodajże 240 kg. Ale spoko jest. W ogóle mnie nie przeraża ten motocykl jak na razie. Zaraz się pobawimy wszystkimi funkcjami. Czekajcie, bo tu tyle nawalone tych przycisków, że nie wiem, gdzie tu się kierunek włączy. Dobra, jest. Przyzwyczaić, kiedy ten automat chce jechać, kurde. Wolne. Dojedziemy. Kurde, ale beka. Motocykl bez sprzęgła. Sam biegi zmienia. Kto by pomyślał jeszcze parę lat temu, nie? Że będzie coś takiego. Nie wiem, gdzie jechać. Gdzieś pokręcimy. Duży plus tego testu jest taki, że dostajesz motocykl na 2 godziny. To już można coś pojeździć, a nie pół godziny jak w przypadku Versysa czy Bystroma. Co ty mi tym Passatem tutaj chcesz? Na razie rozgrzejmy maszynę. Silnik tu jest dwucylindrowy, 1100. Właśnie się zdziwiłem, że to tylko 2 cylindry przy takiej masie i przy takiej pojemności. Ale to 2 cylindry. Moc 102 konie bodajże. Oczywiście Wam jeszcze wyświetlę wszystkie dane. Zresetowałem sobie licznik, zobaczymy jakie spalanie wyjdzie. Limitu kilometrów nie mam, po prostu 2 godziny i zatankować dopiero. To mi się podoba. Będzie Honda na plusik. O, trochę będziemy mieli wertepów, zobaczymy. O kurde, ostre wertepy, żeś tu wybrał na testy. Się nie wypierdziel. Jak jest na stójce. W ogóle nie czuć tych wertepów. Zawieszenie, kurczę, pracuje. I co? Koło chyba tu jest 21 cali z przodu, 18 z tyłu, tak jak w Tenerce. Wiadomo, że ta Honda jest większa, cięższa, ale ma też więcej koni. I jest bardziej nastawiona na turystykę, bo Tenerka to moim zdaniem to jest do orania gdzieś blisko domu, jakieś przejażdżki ewentualnie po 100-200 km, ale gdzieś dalej jechać to sobie nie wyobrażam. Jakie my tu jeszcze informacje mamy w międzyczasie, zobaczmy.
To jest tryb A, tryb B. Tu jest napięcie akumulatora, data, zasięg i chwilowe spalanie. A tu mamy nastawy tych wszystkich wspomagaczy. Gwiazdką pan mówił, że się zmienia trakcję, kontrolę trakcji. Widzicie, jak kółko przy te się teraz zmienia? Ale ja na razie na fullu jadę, nie ma co pajacować, tym bardziej, że padało. Jest jeszcze piach tutaj na drodze, nie ma co pajacować. A tryby jazdy się ustawia góra-dół tutaj joystickiem, tak? Czy nie? Offroad, gravel. A, tu się wyświetlacz zmienia od razu. Gravel to jest żużel chyba, nie? Urban, miasto. Tour. Użytkownika nastawy. Tu jest użytkownika nastawy. Offroad. Gravel. Ja miałem tura chyba, nie? Dobra, na razie tury zostawimy. A G to pan mówi, że to jest typowo w teren ustawienie. Pewnie tu jest teraz tyle tych ustawień, że mógłby siedzieć godzinę i opowiadać, ale szkoda czasu, lepiej pojeździć. A jak widzicie, na wyposażeniu jest tempomat. Co tu jedzie? Mesior. Zajebisty. Ale sobie wyjedziemy na eskę, trochę depniemy. Tu pan mówił, że są też nastawy skrzyni biegów, że można przestawić na manuala i wtedy tu są łopatki do zmiany. Czekaj, gdzie one są? Tutaj. Aha, tu jest szóstka. Tu jest minus. A, tu się zrzuca biegi teraz, dobra. Wolniej. Czyli można sobie na trybie automatycznym regulować biegi, jak potrzebujecie, tam zredukować do wyprzedzenia czy coś. Można przełączyć całkowicie na manual lub zadać też, jak skrzynia ma pracować, czy bardziej sportowo, czy bardziej leniwie, na ekonomię nastawione. I to się przytrzymuje tutaj. O, teraz na eskę mi wskoczyło. Przytrzymamy, teraz jest D, teraz jest S2. Kurczę, leży mi ten motorek, siedzę na nim 2 minuty, czy tam 5, a naprawdę fajnie, jakbym już nim jeździł. Podoba mi się, pierwsze wrażenie na plus. Pewnie cena zabójcza. No ale motorów tanich się nie kupi. O, teren zabudowany się skończy. Zaraz zobaczymy, odkręcimy mu troszkę. Uwaga. O, wibracje wyczuwalne, 2 cylindry. Ale idzie nawet bez redukcji. Idzie nawet bez redukcji. Dziad. A teraz tryb S wrzucimy. Trasy nie znam, do czym coś za górką, nie będę teraz przyspieszał. O, teren zabudowany. To musimy poczekać. Regulacja szybki, ciekawe, manualna czy automatyczna? Trzeba to sprawdzić, zaraz na to stoi. Albo jak będziemy ogrywać motocykl z zewnątrz, to wtedy sprawdzimy. Nie wiem, gdzie jadę, ale gdzieś dojedziemy. Czasu mamy dużo. Jak ktoś poznaje, to jesteśmy w okolicach Szczecina.
Czy zabudowany? Chyba tak. Widoczność w lusterkach ok, wystarczająca. Ciekawe, czy można hamulec postojowy zaciągnąć podczas jazdy. Pan mówi, że dlatego jest tak rączka tak odsunięta, żeby ktoś nie chwycił automatycznie. Ma to sens, nie? Ma piekielnicie. 100 koń, to 100 koń. To na razie wrzucimy na tryb zamulacza. Zobaczymy, jakie spalanie nam wyjdzie. Gdzie koło 5 palił, to kurde. No wiadomo, to coraz nowsze motocykle, nowsze generacje też mniej palą. Także mój 10-letni Faustrom 650 będzie palił tyle co taki literek pewnie teraz. Przycisków tu jest trochę, nie? O, tempomacik sobie sprawdzimy. Nie wiem, czy to jest tempomat aktywny, ale pewnie radarów nie ma, co? Uwaga, zredukujemy teraz sobie kciukiem o 2 biegi może. Nie, o czym tu gadać. Jakieś zakręty mi się fajne przydały, żeby tak trochę zobaczyć. Gdzie my tu pojedziemy teraz, panie i panowie? A w tą stronę pojedziemy. Gdzie jestem? A tutaj. Dobra. Chwilowo wiem, gdzie jesteśmy. A czy ma automatyczne wyłączanie kierunku? A, ma, widzieliście? Sam wyłączył. Dobre. Nowa funkcja odkryta. Niby fajnie te nowe technologie, bo to ułatwia, pomaga kierowcom. Ale czy my tego potrzebujemy tak naprawdę? Ważne, żeby motocykl był wygodny, niezawodny. I to tyle. Jak przymierzam się do testu Tracera 9 GT, tam jeszcze jest GT+, jeszcze wyższa wersja, to tam naprawdę już tyle nawalone tych technologii, łącznie z aktywnym tempomatem. Ale później kosztują one po 16-18 tysięcy euro, nie? Takie motocykle. Kiedyś to dla mnie w ogóle nie do pomyślenia było, że motory takie drogie są. Ja mówię, kurde, tyle co porządny samochód one kosztują. No ale niestety trzeba się przyzwyczaić do tego, albo bujać się na używkach. Chociaż dobra używka też swoje kosztuje. Hamulec bardzo czuły. No w tym trybie D to trzeba przyznać, że bardzo niskie obroty trzyma. Czuć wibracje. Dla takiego powolnego turysty, można powiedzieć. Rzuciłem kierunek, uwaga, teraz nie dotykam. Czekam, muszę wyprostować się. O, wyłączył się. Tu za mały skręt chyba był. Dobra, lecimy sobie na S6. Cały czas muszę spoglądać, gdzie tu się włącza kierunek, bo jest tyle tych przycisków.
Ale powiem wam, że jest mega wygodnie. Na razie jest, kurczę, naprawdę jakbym jakimś Mercedesem jechał. O, stój gościu. Muszę z ciekawości zobaczyć, ile starsze Afryki kosztują, bo na nową na pewno mnie nie stać. Zresztą szkoda jej trzymać pod chmurką na ulicy. Ile kosztują stare Afryki i ile ważą. Jak się waga zmieniła w poszczególnych generacjach. Kurde, nie widziałem tego Forda w pierwszym momencie. O. Elegancko na razie się jedzie. Mam nadzieję, że silnik też się dobrze, dźwięk silnika nagra. Coś gdzieś huczy. Jakieś powiewy chyba. Czy to z tira? Może to opony tira? Wiesz, jakiś dziwny dźwięk się pojawił. Takie gwizdanie. Musiałem szybkę podnieść. Kurde, mogłem to zrobić teraz jak stałem. Loty mam pozamykane w kasku. Na razie zobaczcie, spalanie 5,4. Bajeczka jak na taką pojemność. Podoba mi się maszyna. Na razie nie widzę wad. Odra. Gdzieś by się jakiś teren przydało przejechać. Wrzucimy teraz eskę, zobaczymy. Gdzie jest eska? Jak tą eskę się zmieniało? Dobra, jedziemy z lubkę, teraz odwrócimy. Zredukował. Idzie wariat. Ciekawe jaką ma prędkość maksymalną. Tu jest trochę ciszej, za szybko. Ale to takie świszczenie, huczenie to gdzieś chyba z układu napędowego silnika. Coś się wydaje. Może z mikrofonu ściągnie. Zobaczymy. Widzicie ten komin? 252 metry. Skakałem z niego. Można sobie wykupić taką usługę. Zajebiście, ale krótko się leci. Plus jest tego, że wciągają po zewnętrznej stronie komina, a nie środkiem, czyli jest z 10 minut czasu, żeby sobie pooglądać widoki. No, super zajawka. Jak ktoś się nie boi, lubi takie rzeczy, to polecam. Ze spadochronem też w tandemie kiedyś skakałem koło Berlina. Dobra, może gdzieś znajdziemy jakieś miejsce, żeby ograć maszynę z zewnątrz. Podniesiemy szybkę. Zobaczymy, jakie tu jeszcze ciekawostki są. Z tego co czytałem, to gniazdo USB to nie wypadnie. Jest tam gniazdo? Chyba jest. Sprawdzimy tu na podpoju. To tak głęboko schowane, ale niby jest w standardzie.
12 taką zapalniczkową chyba trzeba dokupić. Dobra, tu jedziemy, zobaczymy. Kolega jedzie z tyłu. Pojemność baku nie wiem jaka jest. Wrzucę wam gdzieś to na ekran. Nie przygotowałem się za bardzo. Ale czekajcie, zobaczymy na komputerze przy tym spalaniu co mam teraz. 5.1. Jaki zasięg pokazuje. ...263 km tylko. I to ze średniego spalania 4.6 to chyba mały. A nie, instant to jest ten chwilowe spalanie. Sorry. ...260. Ciekawe z czego to wylicza. Czekaj, ten też kasujemy. Trzymamy Enter, skresujemy. ...270. Coś się zmieniło. Ale trochę dmucha tu wam powiem. Trzeba tą szybkę podnieść. No, tutaj dość wodę. Mam nadzieję, że mi będzie zrzucać. Tu prędkość nie pokazuje. A, bo na dole jest prędkość. To jest jakby ten mini wyświetlacz taki standardowy z najważniejszymi informacjami, a u góry cały komputer już tam ustawiania sobie też tylko te. Stanąłem, żeby zobaczyć jak się tą szybkę reguluje. Aha, tak. Dobra, teraz jest najwyższa pozycja. A co z tym jest? Tutaj jest to czy nie? Płynie. Nie wiem. Się wyciąga? Nie wiem. Mniejsza z tym, ktoś takimi rzeczami przedłużył. Dobra, zjechałem sobie teraz na tą, na zwykłą drogę powiatową. Czy trochę będzie lepiej się testowało. Oj, powiem wam, podoba mi się ta maszyna naprawdę. Też są tu podmuchy, ja bym jakąś większą szybkę montował. No to kurczę, wygoda ten automacik. Nie jest to jakiś game changer, że teraz w ogóle nie będę chciał wsiadać na motocyklet z manualem. Bo ja lubię zmieniać biegi. W końcu tam jest tylko 6 biegów, to żaden problem, to nie ciężarówka. Ale kurczę, fajne. I tak od 110 słyszę gdzieś tam, nie wiem, z napędu, gdzieś z łańcucha, czy z tylniego koła taki świst, trochę jak suszarka na wysokich obrotach do włosów taka. Ciekawe czy to gdzieś odda ten mikrofon, co na silniku jest przyczepiony. Staramy się jeździć przepisowo. Się nie zabić, ani nikogo nie zabić. No ale mega niskie obroty trzyma, zobaczcie automat. Czuć wibracje pod tyłkiem. Nie ma tu lasów żadnych, gdzieś zjechać. Gdzie eskę wrzuciłem, to od razu o 2 biegi zrzucił. No nie dziwię się, że dużo chłopaków jeździ Afrykami. Jak to taka maszyna fajna. Podejrzewam, że z tych właśnie większych adventure to Afryka i BMW robią robotę. Aczkolwiek będę chciał wszystkie mniejsze, większe pojemności i wszystkie marki przetestować. Co mi się tylko uda dorwać,
to ja wsiadam, chętnie się przejadę. Oczywiście nie jestem żadnym znawcą. Testuję głównie dla mnie, ale jak wam się to dobrze ogląda, no to też super. Idziemy na Gryfino. O super się kurczę, zakręty kładzi. Czekaj, jeszcze zabudowany jest. Że będę sobie sukcesywnie moją listę z przetestowanymi maszynami aktualizował i zobaczymy co wyjdzie. Ale już wiem, że Afryka będzie wysoko. Co mnie najbardziej zdziwiło, jak czytałem trochę dane wczoraj, to że to jest dwucylindrowiec. Bo tam różne te triumfy, nie triumfy, to już wszystko w 3 garach, a tutaj 2. Ale fajnie to chodzi. Hondy i Suzuki chyba miały 600 4-cylindrowe, nie? Z tego co dobrze kojarzę. A tu 2 gary, 1100 pojemność prawie. O, może gdzieś tu będzie jakaś miejscówka, żeby się zatrzymać. Odcedzić kartofelki i ograć maszynę od razu. Dobrze, że pogoda wytrzymała, teraz cały czas kurde wiatry, deszcze. Ale udało mi się. O, mamy parking elegancko. Z której strony on będzie? 500 metrów. O i pusty, elegancko. Tu sobie obramy ładnie maszyny. Jeśli teraz kieruneczek nie wyłączył. Dobra, NK. Gasimy sprzęta.
pojechało taką drogą, co przez las kawałek. Tak na spokojnie, bez wariacji. Nie ma co pajacować. O, to ja tu włączyłem świateł. Najlepiej taką szutrową, oficjalną drogą, bez przypału. Na przykład na Krecie byłem. Tam dużo szutrówek było z dojazdami właśnie do jakichś plaż czy tak dalej. To tam by się super straciła taka maszyna. No, ale podoba mi się naprawdę teraz. Na postoju podczas jazdy te kierunki jak się świecą też jako obrysówki w ciężarówkach, fajne to jest. I trzeba powiedzieć, że na postoju jak sobie pyrkocze silnik na wolnych obrotach, to widać normalnie wibracje na błotniku z przodu, na szybce tutaj, na lusterkach. Nie jest to jakieś uciążliwe, właśnie fajnie czuć, widać, że kurczę maszyna chodzi i jest coś tam. Widać, że maszyna chodzi i czuć, że tam jest coś pod tym fotelem fajnego, czym będzie czym jechać. Lecim na Szczecin, jak to się mówi, nie? Szef wszystkich szefów czeka. No na pewno szybkę większą bym musiał mieć w tym motorze, bo trochę za dużo mi tu wieje. Ja lubię jak jest spokój. Wolę nawet, żeby mi było trochę cieplej niż ma mi ten wiać właśnie i ciągać kaskiem i tak dalej. I nie wiem jak ludzie na nakedach jeżdżą albo chopperami w ogóle, kurde, w okularach i w orzeszku. No, po mieście tam do 70-80 co można latać, ale i w trasę tym robić. Ja jeździłem na prawku Kawasaki Z650 właśnie nakedem. No to tam kurde przy 120 to już naprawdę huczało ostro. ...40 km przejechane, 5,4 spalanie. No teraz trochę na postoju stał też z odpalonym silnikiem, tam podskoczył. Jeszcze jak wyjadę na eskę, trzeba ten tempomat wytestować. Troszkę tak jak trzymam manetkę, gaz, to tutaj ciężko tym kciukiem sięgnąć do obsługi skrzyni biegów. Może za krótkie palce mam, no bo kwestia przyzwyczajenia. Patrz jak pojechał tą przyczepką, kurde. Oczywiście tu sobie można podłączyć telefon do tego komputera, ma się tu nawet funkcję do odbierania, ustawiania głośności, no tutaj są narysowane. Ale teraz mi nie jest potrzebne, żeby to testować. I patrzcie, cały czas na szóstce trzyma, jak jest na tym trybie D. To chyba nie szkodzi, co silnikowi na takich niskich obrotach jechać. Ja moją Suzuczką bym tak nie dusił. Jakąś czwórką, może piątką jechał, ale szóstką. Wrzucę wam na ekran jakie są osiągi w ogóle. Prędkość maksymalna, przyspieszenie. Sam jestem ciekawy, nie doczytałem. Wiem, że są 102 konie. Masa 242 chyba. No. Hamulce super, Żyleta, Nissina. Z przodu zawieszenie upside down oczywiście. Podejrzewam, że w terenie robi robotę, ale ja nie jestem terenowcem, nie umiem jeździć. Szkoda by było wywalić i narobić szkód.
ale wam powiem, że kurczę, wśród tych motocykli, co jeździłem na razie, to najwygodniejsza maszyna, naprawdę. I gąbka w siedzisku jest taka naprawdę mięciutka, fajna. Zawieszenie pracuje, no kurczę, aż chce się jechać gdzieś w trasę, plecak spakować i dawać na Chorwację jakąś. Szóstki też pójdzie. Rapery kocze. Jedzie. Także tak jak mnie tenerka zachwyciła swoją lekkością i jakością jakby w ogóle całego motocykla, tak tu jest to samo, bo też jest super jakość, nic tu nie zauważyłem, żeby było coś nie tak. Lekkość, chociaż to jest dużo cięższa maszyna niż tenerka, to nie czuć tej wagi w ogóle. Przyspieszenie jest adekwatnie do wielkości motocykla i wagi, to wiadomo jest więcej koni. I jakbym miał wybierać, to tenerka do upalania gdzieś koło chałupy, a to w trasę jak najbardziej. O, naciąga na tombak. Tak, kurwa, brudas na jakichś obcych rejestracjach. Pewnie mu się paliwo skończyło i on ci da złoty sygnet, zastaw, żebyś mu dał pieniądze na paliwo. Czajcie? Znacie tę historię? Ja tak nieraz miałem. Zawsze mówię, spierdalaj brudasie, bo zaraz kurwa dostaniesz. Kiedyś koło Gdańska mnie taki Mercedesem zatrzymał. No to wiecie, pierścionek dla dzieci, nie? Tombak za 10 zł. Dobra, trzeba trochę obroty podnieść. O, na S od razu 4, no nawet 3 wrzucił. Coś pan mi tu pokazywał, że się jeszcze tą S-kę przełącza, jakby te kreski to jest najniższa, to najmniej trzyma obrotów, a im więcej kresek, tym wyżej trzyma obroty. Ale nie wiem jak to przestawić, zapomniałem. Za dużo funkcji w tej maszynie. Jeszcze mam godzinkę czasu, także spokojnie jeszcze sobie pojeżdżę. Teraz na S-kę wylecimy, trzeba tempomat jeszcze wytestować jak to działa. Także nic panowie, tylko do banku albo po kredyt, albo po gotóweczkę i zapraszamy do salonu Hondy. Nie jest to lokowanie produktu. Pewnie jak zobaczę ile taka Honda kosztuje, to sam siądę na dupę. Także nawet na postoju prezentuje się świetnie ta maszyna. Nie wiem, czy bym czerwoną wybrał, raczej nie. To nie moje kolory. Ale super się prezentuje, te pokrywy silnika, ten złoty kolor, taki złoty, brązowy, nie wiem co to jest. To właśnie światełka pozycyjne. No, fajna maszyna. Może się na manuala przełączę w ogóle. Teraz ja zmieniam biegi. Tak. Się jedzie. Mają. Zobaczymy jak to przyspiesza na manualu. Czekaj, gdzie jest tym to robi wrażenie, ale starczy już. Nie ma co fisiować.
to przełączyć drogę. Nie ma co pisiować. Idzie rakieta. Właśnie nawet ja nie wiem, czy ja mam pełną moc ustawioną. Czekajcie. Jak to się tu robi? Kurde, mają punkty nawalone tu. Trzeba się przyzwyczaić, tak. Czasami lekkie opóźnienie jest. Ale nie jest to jakieś tam denerwujące do poprawy, czy coś po prostu trzeba wyczuć. Ale widzicie, da się nawet pomalutku w korku bez podpierania nogami. Rondo jajowate, 8 taka. Rondo syjamskie. Tam jest jakaś droga, może tam sobie pojadę zobaczyć, co tam jest. Jeszcze trochę czasu jest. Czy jakieś wertepy będą? Tam jakaś droga jest. Pewnie na pole. 5,4 spalanie na razie. Czyli przy mojej jeździe trzeba powiedzieć, że więcej raczej nie powinien palić. Czyli kurczę, skoro spalanie nie jest większe, to można wziąć większą pojemność. Wędargową, kołaczkową. Kawałek się przejedziemy, zobaczymy. Tam była jakaś wirownia, jak jeżdżą te wywrotki. Może po torach do Szczecina. Afryka by dała radę. O, tam była jakaś droga. Czekaj ta, czekaj ta. Tu strzelimy na wrotkę. Uwaga na piasek. Musimy wypieprzyć. Tu się przejedziemy, zobaczymy. O, to żeś pojechał. ABS działa na tylnie koło. O kurde, teraz poczułem wagę jego. Teraz poczułem jego wagę. Jednak waży trochę, trzeba mieć to z tyłu głowy. Dobra, to jedziemy tam dalej zobaczyć. Tutaj mokro, trzeba uważać. Kołpaczkowo. Może tą drogę zobaczymy. O, jaś. O, zerwało przyczepność. O, trochę czuć wyboje. Nie no, fajnie zawieszenie chodzi. Ja mam swojego V-Stroma na miękkie nastawy ustawione, także chyba trochę mniej trzęsie. Ale to taki ponton. W sumie się nie powinno aż chyba na takim miękkim jeździć. Na stójce. Nie no, elegancko panowie i panie. Kurde. Chyba będzie pierwsze miejsce na liście. Dobra, tu komuś dojechaliśmy. Nawrotkę strzelić. Teren prywatny. Zawrócę. Tu
wilczury zjedzą. O, taki widoczek nawet fajny. No fajna maszyna, fajna. Tu lepiej uważać na tym piaseczku. Dobra, trzeba jechać tankować, pomału maszyną dawać. A stąd chyba przyjechałem. Pan tu mówi, że nawet hamowanie silnikiem się ustawia, siłę hamowania silnikiem, ale nie umie tych kółek poprzestawiać. On pokazywał, ale zapomniałem, za dużo wszystkiego naraz. Nie? Najważniejsza była, żeby pokazał mi, jak skrzynia chodzi, bo bym nie pojechał nawet. Ciekawe, ile koszty podnosi koszty serwisowania ta skrzynia DCT. Czy to są duże koszty i droga impreza, czy nie jest aż tak tragicznie? Nawet słonko wyszło. Stadios. Kurde panowie, miałem tempomat sprawdzić. Czekajcie, teraz jest scena. Jedzie? Jedzie. Hamuje sam czy nie? Panie. Uwaga, no, jedzie, można rękę sobie trochę odpocząć na długiej trasie. Fajne, fajne. Pierwszy mój motocykl z tempomatem. Teraz sobie ściągnąć trochę. 120. Dobra, coś tam, niebieskie światła są, coś tam się chyba stało. Przejażdżka za nami. Niestety czas oddać maszynę. Pytanie wraca. Frajda czy totalna porażka? Odpowiedź jest prosta. To była absolutna, 100% frajda. Przerosło moje oczekiwania, zwłaszcza skrzynia DCT. Afryka okazuje się wszechstronnym, mega przyjaznym motocyklem. Prowadzi się super, jest ultra wygodna jak dla mnie. DCT na asfalcie to genialne rozwiązanie. Ta płynność uzależnia. Szybkość i precyzja zmian biegów robią wrażenie. Tryb D automatyczny trochę zamula za bardzo ten motocykl. Dopiero w trybie sport moto ożywa. Moje marzenie nie tylko nie prysło, nabrało nowych kolorów. Tylko ta cena. Oj, oj. A wy jakie macie doświadczenia z Hondą Afriką Twin i DCT? Testowaliście? Posiadacie? Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Jestem mega ciekaw waszych opinii. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie więcej, subskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. Czekam na wasze komentarze. Do następnego. Szerokość.